Dzień dobry. Tematyką tego filmu będą emocje. Dzięki temu wideo dowiecie się, czym one są, jakimi cechami się charakteryzują, jakie rodzaje emocji wyróżniamy oraz wreszcie, jakie znaczenie dla coacha ma wiedza dotycząca emocji. Zaczynajmy. Emocje są najczęściej rozumiane jako przeżywanie określonego stosunku do otoczenia, jak również do samego siebie. Psychologia definiuje emocje jako wewnętrzny stan obejmujący subiektywne uczucia psychiczne, np. wzruszenie czy niepokój, pobudzenie fizjologiczne i związane z nimi reakcje, np. przyspieszona akcja serca oraz towarzyszące temu zmiany zachowania. Mówiąc o emocjach, warto uwzględnić ich zasadnicze cechy, którymi się one charakteryzują. Chodzi tutaj o znak, intensywność i treść emocji. Znak emocji pozwala klasyfikować je na dwie zasadnicze grupy: emocje pozytywne oraz emocje negatywne. Emocje pozytywne występują w sytuacji optymalnej równowagi pomiędzy organizmem a środowiskiem, a ich źródłem jest wszystko, co przyczynia się do zaspokojenia potrzeb człowieka. Warto również dodać, iż emocje pozytywne cechują się tak zwaną propulsywnością, czyli zbliżaniem się do źródła, które je wywołało. Przykładem tu może być sytuacja, kiedy lubimy jakiegoś innego człowieka. Propulsywność będzie powodowała to, że chętnie z tym człowiekiem będziemy na przykład rozmawiali, nawiązywali kontakt. Z kolei emocje negatywne powstają, gdy procesy regulacyjne ulegają zakłóceniom, a ich źródłem jest wszystko, co utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie ważnych dla jednostki potrzeb. Emocje negatywne, w przeciwieństwie do pozytywnych, cechuje repulsywność, czyli oddalanie się od bodźców ocenianych negatywnie. W naszym przykładzie dotyczącej sympatii bądź antypatii do innego człowieka, w tym wypadku ta repulsywność tłumaczyłaby nam to, iż tego kontaktu z danym człowiekiem nie będziemy chcieli rozpoczynać lub kontynuować. Będziemy oddalać się od niego. Druga cecha emocji, a więc intensywność, wynika ze stopnia pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli poziomu aktywacji organizmu. Można tutaj mówić o pewnego rodzaju kontinuum, od skrajnego podniecenia emocjonalnego do jego zupełnego braku. Wreszcie treść emocji określa interpretację i znaczenie danego bodźca. Również usposabia człowieka do jakiegoś konkretnego zachowania. Na przykład odczuwany lęk powoduje naszą ucieczkę, a gniew może wywołać zachowania agresywne. Wiemy już, czym są emocje, wiemy już, czym się one charakteryzują. Należy jednak zdawać sobie sprawę z istnienia emocji podstawowych i złożonych, wtórnych. Emocje podstawowe to zestaw uniwersalnych emocji, które są uważane za wrodzone i występują u ludzi na całym świecie, niezależnie od kultury czy pochodzenia. Koncepcja emocji podstawowych została wprowadzona przez Paula Ekmana, amerykańskiego psychologa, który w oparciu o prowadzone przez siebie badania zidentyfikował 6 takich emocji podstawowych. Są nimi radość, smutek, złość, strach, wstręt i zaskoczenie. Inną znaną koncepcją emocji jest teoria Roberta Plutchika, która obejmuje 8 podstawowych emocji oraz różne ich kombinacje, tworząc w ten sposób wiele różnych emocji złożonych. Plutchik stworzył tak zwane koło emocji, które zawiera 8 emocji podstawowych: radość, smutek, zaufanie, obrzydzenie, strach, złość, zaskoczenie i oczekiwanie. Te podstawowe emocje mogą łączyć się, tworząc emocje złożone, takie jak na przykład miłość, która jest połączeniem zaufania i radości, czy zawstydzenie, które z kolei powstanie z połączenia strachu i zaskoczenia. Emocje pełnią ważną rolę w naszym życiu, wpływając na nasze myśli i zachowania. Zrozumienie i zarządzanie nimi może przyczynić się do poprawy jakości ludzkiego życia oraz osiągnięcia większej równowagi emocjonalnej. Współpraca z coachem może być pomocna w procesie zrozumienia emocji, ich regulacji oraz nauki konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Praktykowanie uważności, akceptacja uczuć, wyrażanie emocji oraz korzystanie ze wsparcia innych osób to tylko kilka ze sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, na których można skupiać się w procesie coachingu. Jest to niezwykle ważne, bowiem dzięki zrozumieniu emocji i właściwemu zarządzaniu nimi można lepiej radzić sobie ze stresem, podejmować bardziej przemyślane decyzje
i osiągać sukcesy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.